będziemy mieli sporo czasu na końcu, żeby sobie podyskutować. Więc jeśli chodzi o te wsparcie AI, niezwykle promowane przez każdego dostawcę rozwiązań IT w tym momencie na świecie, ze względu na to, że rzeczywiście to daje nam wartość. Ja chciałbym powiedzieć taką perspektywę i trochę poruszyć Państwa wyobraźnię, bo wyobraźmy sobie, że handlowcy nagle dostają supermoce, prawda? Oni po spotkaniach czy w trakcie swojego procesu sprzedaży nie muszą wpisywać danych. Z klientami komunikują się automatycznie, biorąc pod uwagę jakieś założenia, które poczynili do tej pory i ustalenia z klientami. Jeśli będzie brakować im jakiejś wiedzy, to oni nie muszą przeglądać całego procesu sprzedaży, całej komunikacji rozsianej po różnych systemach, tylko mają odpowiedź na każde pytanie po kilku sekundach. No tu pewnie wyobraźnia się coraz bardziej powiększa. Do każdego spotkania, do takiego webinaru byliby w stanie przygotować się w minutę. Pewnie nierealne. Mogliby skorzystać z samodzielnego prospectingu, czyli wyszukiwać swoich klientów w oparciu o konkretną segmentację, bez udziału. To też by było ciekawie. No i wiemy, że handlowcy, szczególnie określani mianem doradców i tak dalej, często posiłkują się w oparciu o osoby z tak zwanego Business Development Teamu, czyli z osobami, które próbują wygenerować dodatkowych potencjalnych klientów, czy też chociażby sklasyfikować zapytania przychodzące. Czyli mamy takiego automatycznego BDR-a, SDR-a. No, byłoby pewnie świetnie, tylko pytanie, czy jest to możliwe. W Salesforce jest taka możliwość, oczywiście cały czas wspominana, więc tylko pokrótce, też nawiązując trochę do wiedzy ogólnej. W Salesforce sztuczna inteligencja dzieli się na takie 3 główne obszary. Czyli po pierwsze jest to AI predyktywny, który informuje, prawda? On kalkuluje różnego rodzaju akcje, które wykonaliśmy i proponuje jakąś najlepszą możliwą akcję do wykonania w kolejnym kroku. I ta sztuczna inteligencja predyktywna, ona nie jest od czasu bardzo modnego ChatGPT, ona jest budowana zdecydowanie już wcześniej. Osoby, które poruszają się w świecie Salesforce'a, pewnie kojarzą Einsteina jako moduł sztucznej inteligencji. Jest to rzeczywiście AI predyktywny. Sztuczna inteligencja generatywna, czyli tu już mamy rzeczywiście chociażby, dzisiaj się jakoś upieram, nie wiem dlaczego, ChatGPT. Czyli mamy możliwość skorzystania z pomocy sztucznej inteligencji w mojej pracy, czyli na przykład prosimy go o wyszczególnienie 10 najlepszych branż, biorąc pod uwagę opis moich usług, mojego przedsiębiorstwa i tak dalej. I on nam taką listę tworzy. Albo na przykład prosi o streszczenie spotkania, wklejając notatki. Dostaniemy jak na tacy w kilka sekund. Super. Czyli mamy generatywny i ten, który generuje największą wartość, to oczywiście biorąc pod uwagę to, co się wydarzyło i jak powinien zareagować, biorąc pod uwagę korzystanie z różnego rodzaju wkładu naszego, czyli wkładu handlowca, jest w stanie jakiś proces zautomatyzować. I to też pokrótce dzisiaj pokażę. Właśnie teraz, żeby przedstawić to, jak wygląda w praktyce, to wcielimy się w rolę, i mam nadzieję, że ekran jest widoczny, wcielimy się w rolę handlowca, który jest handlowcem ośrodka wypoczynkowego, bardzo luksusowego, Turtle Bay, który notabene wdrożył sztuczną inteligencję Salesforce'a i poprosimy naszą sztuczną inteligencję o to, bo jesteśmy po urlopie, żeby nam wskazała szansę sprzedaży, na której w pierwszej kolejności powinniśmy się skupić, bo na przykład ma największą szansę powodzenia. No i tutaj nasz moduł wskazał firmę Nextbit, dlatego że pani Jacqueline Johnson dopiero co gdzieś tam zameldowała się w naszym resorcie, jest super usatysfakcjonowana, nie ma żadnych wyzwań, nie ma żadnych problemów też nie zgłaszała, więc myślimy, że to będzie dobra okazja sprzedaży, żeby szybko domknąć i tą prowizję naszą sprzedażową zainkasować. Dlatego pewnie poprosilibyśmy
Einsteina o to, żeby pokazał nam, jakie następne kroki wykonać, żeby z jak największym prawdopodobieństwem tą szansę sprzedaży szybko domknąć. I tutaj widzimy, AI nam pokazuje szybko. Po pierwsze, wyślij maila, przygotuj jakąś wycieczkę i też może zaplanuj jakieś różnego rodzaju działania po to, żeby Jacqueline wyszła z naszych wakacji usatysfakcjonowana. No i my widzieliśmy, że jednym kliknięciem byliśmy w stanie dodać to do listy naszych zadań, prawda? Ale też poprosiliśmy o realizację jednego z nich, czyli napisanie chociażby maila. W międzyczasie sztuczna inteligencja tego maila stworzyła, zaplanowała konkretne aktywności, dołączyła odpowiedniego PDF-a i mamy całość. Mamy robotę, kolokwialnie mówiąc, zrobioną. Teraz też wyobrażamy sobie, że pracujemy w oparciu o jakiś komunikator wewnętrzny w naszej pracy. Tutaj przykład oczywiście Slacka, jako że jesteśmy po urlopie, pewnie tych wiadomości mamy nieskończenie wiele, dlatego też to za chwileczkę zobaczymy. Nawiązując do tego, że próbowaliśmy, czy próbujemy też sprzedać konkretne elementy w tej konkretnej firmie dla pani Jacqueline, my chcielibyśmy w pierwszej kolejności zobaczyć, o czym dane osoby, o czym członkowie naszego zespołu sprzedażowego rozmawiali do tej pory, a że tych wiadomości było mnóstwo, to wolimy to zrobić poprzez sztuczną inteligencję. Więc Marco zrobił to, Liza zrobiła to, Tyler Smith zrobiła to. Ogólnie wygląda to bardzo dobrze, prawda? Więc my z tego typu rzeczy już możemy w swojej pracy korzystać. Możemy tą sztuczną inteligencją rzeczywiście się wspierać. Tu postaram się teraz to okno tylko zamknąć. Bo też coś nie chce ten cały ekran nam zejść. O, więc już przeskoczymy w takim razie tutaj 2 slajdy do przodu. No właśnie, i teraz sensowne rozwiązanie, o którym było bardzo głośno tak z 2-3 miesiące temu przy okazji Dreamforce'a, czyli największego wydarzenia powiązanego ze światem Salesforce'a. Rzeczywiście jesteśmy w stanie zwiększać produktywność naszych handlowców poprzez Agentforce. I dla przykładu kilka takich głównych elementów. Po pierwsze, automatyczne maile. Jesteśmy w stanie budować prompty, wykorzystując oczywiście nasz styl pisania i generując odpowiednie maile sprzedażowe, prawda? My musimy przygotowywać się do spotkań. Biorąc pod uwagę, wcielając się w rolę takiego handlowca-doradcy, on żyje ze spotkań. On nie ma czasu czasami pomiędzy spotkaniami na to, żeby przejść przez wszystkie notatki. Dlatego szybkie podsumowanie dotychczasowego procesu, ale też zapewnienie takiego maila przypominającego, czy też z podziękowaniem po spotkaniu, możemy to zlecić Agentforce. Automatyczne notowanie. Trafiłem na to już dobrych kilka lat temu, gdzie były rozwiązania, które budowały notatki i byłem zachwycony. Byłem naprawdę zachwycony. To pozwalało unikać dodatkowych osób na spotkaniach, które były tylko i wyłącznie z osobami notującymi. I rzeczywiście tak jest, że po pierwsze Agentforce jest w stanie automatycznie wynotować konkretne rzeczy, ale też je nam w bardzo szybki sposób podsumować, żeby przejść chociażby z menadżerem przez konkretną okazję sprzedaży. Też jesteśmy w stanie, nawiązując do tego, że przecież dzwonimy do klientów, wykonujemy różnego rodzaju połączenia i dzięki nagrywarce jesteśmy w stanie przeszukać te rozmowy i też wytłumaczyć konkretny kontekst. Dlatego też nie musimy ich odsłuchiwać, może to zrobić za nas sztuczna inteligencja. To, co jest bardzo ważne już dla handlowców, na przykład na wyższym szczeblu z jakimiś umiejętnościami menedżerskimi, czyli prognozowanie wyników sprzedażowych. O, super. Tu już widzę na czacie, że umawiamy się na wirtualną kawę z Czarkiem, więc to też jest świetna możliwość, serdecznie zachęcam. Jesteśmy w stanie prognozować, a co za tym idzie podejmować lepsze okazje, podejmować lepsze decyzje w oparciu o konkretną prognozę wyników sprzedażowych, ale też budować planu sprzedaży. Każdy dobry handlowiec wie, jakie następne kroki powinien poczynić, żeby z jak największym prawdopodobieństwem tą sprzedaż
doprowadzić do końca. AI w tym jest w stanie oczywiście pomóc i wesprzeć. I tutaj obiecałem, mam nadzieję, że część z Państwa już tymi zaproszeniami się tu ze mną podzieliła, że te zaproszenia do mnie trafiły. Tu przykład jednego z postu, który dotyczył bezpośrednio sztucznej inteligencji. Nie jeśli chodzi o samą sprzedaż, ale tak jak wspominałem, sprzedaż nie wisi w próżni. Mamy też powiązanie z obsługą posprzedażową i prosta kalkulacja, która jest dostępna na stronie internetowej, też na tym slajdzie. Mogą sobie Państwo to samodzielnie przeliczyć, robiąc proste założenia. Ktoś zarabia X, prawda? Możemy sobie też założyć, że na przykład, nie wiem, koszt takiej osoby to jest $30,000 rocznie i tak dalej, i tak dalej. Mamy 50 agentów. Wsparcie tylko i wyłącznie w wymiarze 50% czasu. Co za tym idzie? Jesteśmy w stanie obsługiwać dwukrotnie więcej naszych case'ów, naszych spraw, bądź redukować, i do tego nigdy nie zachęcę, redukować zespół, ale to jest taka prosta kalkulacja, prawda? Więc to trzeba brać na to poprawkę. Przy 40 konwersacjach dziennie jesteśmy w stanie oszczędzić ponad $500,000 na przestrzeni 3 lat. I takie kalkulacje można przełożyć na swoją liczbę spraw reklamacyjnych, czy też innych powiązanych ze sprzedażą i zestawić liczbę osób, które się tym zajmują. Oczywiście jest tak, i dlaczego powiedziałem, że nie zachęcę do tego, żeby kogokolwiek, jakikolwiek zespół ciąć. W firmach zawsze jest tyle pracy, której nie ma kto robić, bo nie ma na nią czasu, że nie opłacałoby się ścinać jakiegokolwiek zespołu, bo mamy zaufany zespół, mamy zaufane osoby, które znają organizację, znają procesy, dlatego dobrze byłoby ich w razie czego przerzucić na inny etap. Ale jeśli chodzi o same budżety konkretnych zespołów, to można działać cuda. Ja tylko zachęcam zrobić małe ćwiczenie na tej stronie, która jest przedstawiona pod wykresem, żeby pokazać rzeczywiście moc sztucznej inteligencji, która rośnie na naszych oczach.